Cześć wszystkim! Pytacie mnie bardzo często, skąd biorę inspirację do moich filmów i odpowiedź to z życia. Zastanawiałam się ostatnio, jak takie oto słodkie zwierzaczki to jest coś więcej niż jakieś tam stworzonko, które tylko je, śpi i wydala, tylko one mają swój własny charakter. I to nie jest kwestia nauczenia kilku sztuczek, ponieważ mój poprzedni pies, Zorka, był zupełnie inny. Chcę wam dzisiaj o tym opowiedzieć i przedstawić Deltę w kilku postaciach, czyli co by było, gdyby jej duch był zamknięty w jakimś innym ciele. Na początek bardzo luźny temat w świecie Disneya, ponieważ uwielbiam Disneya i zastanawiałam się, gdyby Delta miała być księżniczką, to którą? I na początku pomyślałam, że może Meridą Waleczną, ale Delta nie bardzo jest waleczna i na pewno nie jest buntownicza. To naprawdę bardzo miły i przyjacielski piesek, ale co można powiedzieć, to na pewno to, że ona nie znosi być na uwięzi. Kilka dni temu musieliśmy ją przywiązać na chwilę na smyczy, więc na początku burczała, wydawała z siebie takie mega śmieszne dźwięki. Uwielbiamy, jak ona to robi, bo to jest takie tak. Potem natomiast zaczęła obgryzać wszystko to, co znalazło się w jej zasięgu, a na sam koniec przygryzła swoją własną smycz. Tak, więc mamy ją teraz w dwóch kawałkach. Więc jak widać, Delta nie znosi być na uwięzi. Wolność to jest to, co ona kocha. Jest tylko jedna rzecz, której pragnie bardziej niż wolności i jest to woda. Kiedy tylko widzi jakąkolwiek kałużę w zasięgu jej wzroku, ona zrobi wszystko, żeby tylko chociaż zamoczyć jedną łapkę w tej kałuży. Ma po prostu świra na tym płycie i zazwyczaj Delta jest bardzo posłuszna, więc ja ufam, że jak jej powiem, żeby gdzieś nie szła, to ona tam nie idzie. Wobec czego, kiedy ostatnio byłam na wyjeździe i wyszłam sobie z nią rano na spacer, to na chwilę odpięłam ją, żeby sobie mogła swobodnie pobiegać po ogrodzie. I w tym ogrodzie był taki mały stawik. Więc w momencie, kiedy ona już zaczęła się do tego stawiku zbliżać, to kazałam jej wrócić. Ale właśnie wtedy mnie nie posłuchała, weszła sobie na mostek i tak z premedytacją, patrząc mi w oczy, wskoczyła do tego stawiku. I najgorsze jest to, że w tym stawie woda była po prostu czarna. Jak ona z niej wyszła, to ja nie poznałam mojego własnego psa. Uciekała wygląda jakby się w smole utaplała. Kiedy wróciłam do pokoju, spędziłam 40 minut próbując zmyć z niej ten cały brud. Naprawdę 40 minut, a woda czarna się lała i lała i lała i nie było widać końca. Tak, więc wiemy już, że Delta ceni sobie wolność i ceni wodę, wobec czego takim dobrym wyborem jest Wajana. A gdyby Delta miała być rzeczą, to chyba byłaby jedzeniem. I to nie byle jakim jedzeniem, bo byłaby taką tłustą, rozgotowaną kluską. Wyjaśnijmy to sobie. Delta nie jest gruba, ona co najwyżej może być tłusta mentalnie. Co mam na myśli? Chodzi mi o to, że kiedy jesteśmy z nią w domu, to ona najchętniej cały czas by się wylegiwała jak taka kluska w garnku. Tak rozlewa się po tej podłodze. Nawet jak wstanie na chwilę, to się przeciągnie i stwierdza, że przeciągam się, jestem już tak blisko podłogi, bliżej mi do podłogi niż do wstania, więc się kładzie z powrotem. Jest też kluską dlatego, że potwornie się do nas klei. Cały czas za nami chodzi, przytula się, łasi, chce trochę uwagi uzyskać. U mojego poprzedniego psa nigdy nie widziałam takiego zachowania. Zorka unikała przytulania jak tylko mogła, a Delta cały czas się o to prosi. Kiedy już ją przytulasz, to wtedy zaczyna się tak słodko skubać, także tymi przednimi zębami robię takie, że tak szczypię leciutko, delikatnie i to jest takie słodkie. Ciągle za nami chodzi, chce być blisko, jest naprawdę taką mega fajną, słodką kluską i tak właśnie też na nią cały czas wołamy. Prawda, klusko? A gdyby Delta była człowiekiem. Zaczęłam rysować ją jako człowieka na tablecie i chciałam, żeby była jak najbardziej podobna do siebie. Dlatego wzorowałam się na zdjęciu, które kiedyś zrobiłam. Tylko że im dłużej rysowałam, tym bardziej myślałam, że okej, ten wygląd pasuje,
ale nie pasuje jej charakter do tego wyglądu. I wtedy postanowiłam, że zrobię dwie wersje. Jedna, gdzie jest Delta jako człowiek z wyglądu i Delta jako człowiek z charakteru. I tą drugą wersję zobaczycie troszeczkę później. Ja rysuję już od dawna i mam swoje przyzwyczajenia i upodobania i jeżeli jesteście na tym kanale ze mną już dłużej, to wiecie, że potrafię tworzyć naprawdę różnorodne prace. Próbowałam różnych technik i różnych stylów i potrafię tworzyć jakieś rysunki bardzo, bardzo szczegółowe, ale również takie minimalistyczne i uproszczone. Nad jednymi spędzam 7 godzin, a nad innymi godzinę lub czasem mniej. Zdążyłam się przekonać, jaki styl najbardziej mi odpowiada i jakie rysowanie sprawia mi największą przyjemność. Nie jestem jakimś mistrzem cierpliwości i zauważyłam, że po prostu o wiele większą radochę sprawia mi, kiedy narysuję jakiś taki w miarę prosty rysunek, niż muszę nad jakimś dziubać strasznie długo. Wolę tworzyć takie trochę szybsze obrazki, które są staranne jak najbardziej, ale nie są jakieś idealne. Szczerze uważam, że każdy powinien mieć prawo do tworzenia tak, jak mu się podoba i takimi narzędziami, jak mu się podoba. Przecież nikt tutaj do niczego nikogo nie zmusza. Tworzenie nie musi być idealne, żeby było przyjemne i naprawdę chciałabym, żebyście o tym pamiętali, że to jest właśnie to, co jest najważniejsze. Ta przyjemność z tego tworzenia, z rysowania. Miejcie otwarty umysł i myślcie za siebie i właśnie dlatego trzeba próbować jak najwięcej różnych technik, stylów, sposobów, żeby odnaleźć dla siebie ten właściwy. I wtedy nie pozwólcie nikomu mówić, że to, co robicie, jest złe, że macie robić inaczej. Macie decydować sami za siebie. Słuchajcie swojego serca, swojego sumienia. Ja tak robię i właśnie tworzę to, co jest zgodne z moimi przekonaniami w taki sposób, jak uważam najlepiej i jestem dzięki temu szczęśliwa i czuję naprawdę tą taką wolność artystyczną dzięki temu. Nie pozwalam na to, by ktoś mi mówił, czy jestem artystą, czy może nie i wy też nie pozwalajcie. Teraz wreszcie mamy Deltę w ludzkiej postaci, gdzie skupiłam się na jej charakterze. Wyobraziłam sobie, że gdyby była człowiekiem, to by była taką prostą i wesołą dziewczyną. Ona nie przejmuje się tym, jak wygląda i co ludzie o niej powiedzą, ponieważ robi to, co daje jej szczęście. Na pewno nie boi się pobrudzić, dlatego często pracuje w ogrodzie, przekopując grządki. Delta naprawdę bardzo lubi kopać w ziemi i zakopywać tam różne jakieś skarby. Taka bliskość z naturą sprawia jej wiele radości, ale też lubi spędzać czas z ludźmi. Jest z nimi szczera i przyjazna dla wszystkich, chociaż czasami też może komuś odburknąć, krzyknąć może na kogoś, ale ogólnie to tak wszystkich lubi. Jak na nią patrzę, to widzę taką łagodność, radość, przyjacielskość. To jest naprawdę wspaniałe stworzenie i chciałam tą wspaniałość oddać na tym obrazku. Jeśli macie zwierzaki, to koniecznie napiszcie mi w komentarzach, jakie one mają charaktery i może będziecie mieli jakąś fajną, ciekawą, śmieszną historię, którą się ze mną podzielicie. Ja jestem bardzo tego ciekawa, bo uwielbiam w ogóle tematykę zwierząt, więc naprawdę bardzo chętnie się dowiem, jak to u Was wygląda. Tutaj są prace, które prosiłam w poprzednim odcinku. Bardzo dziękuję za to, że mi je wysyłacie i w ogóle, że piszecie mi tyle takich miłych i ciepłych słów. Jesteście naprawdę niesamowici i ja szczerze wierzę w to, że taka dobroć się zwraca, że do Was wróci po 1000-kroć ta dobroć, którą się dzielicie ze mną. Do następnego odcinka narysujcie swojego zwierzaka, mojego zwierzaka, czy jakiegoś zwierzaka, którego lubicie. Narysujcie go w innej postaci i w mailu koniecznie też mi opiszcie, czemu taka zmiana. I pamiętajcie, żeby się podpisać. Te rysunki wysyłajcie na olsikowa@gmail.com, a my widzimy się za tydzień w czwartek o 17:45. Trzymajcie się i pa pa pa!